Hej, tu Sysia, zapraszam Was na ulubieńców roku. Przeanalizowałam wszystkie produkty, których używałam w 2023 i wyselekcjonowałam te, które sprawdziły mi się najlepiej. Jeżeli chcecie poznać najlepsze kosmetyki tego roku, to zapraszam do oglądania. Listę wszystkich produktów, których użyłam w dzisiejszym makijażu, jak i tych, które będę dzisiaj polecała w odcinku, znajdziecie na dole w opisie. Postaram się Wam je również podlinkować. Zaczynamy od skóry, czyli kategoria podkłady i korektory. Ten rok obfitował w sporo naprawdę dobrej jakości, niedrogich podkładów, ale zaczniemy sobie od tego droższego, który jest moim ulubieńcem już któryś rok z rzędu. Wróciłam sobie do niego po jakimś czasie i jest to Lancome Teint Idole Ultra Wear. Fantastyczny podkład, który przepięknie wygląda na skórze, wygładza. No właśnie wykończenie ma coś między błyskiem a matem. Takie naturalne, kremowe, lekko bardziej idące w kierunku satyny, ale bardzo ładnie utrzymuje się na cerze. Wystarczy niewielka ilość, żeby przepięknie wyblurować i wyrównać koloryt cery. Także fantastyczny podkład, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o te takie wysokopółkowe. Fenomenalny podkład wypuściło również Maybelline, to jest Super Stay Skin Tint 24 godziny. Przepiękny, rozświetlający podkład, dający efekt takiej świetlistej, nawilżonej, zdrowej cery, bardzo przyjemny i komfortowy na twarzy. Używało mi się go niezmiernie przyjemnie, szczególnie w okresie wiosennym, letnim, kiedy chciałam, aby ta buzia była właśnie taka zdrowa, świetlista, ładnie wyglądająca. Mimo swojego rozświetlającego wykończenia też nie podkreślał mocno mojej tekstury, więc byłam z niego bardzo zadowolona. No i fantastycznie się utrzymuje. Na kanale znajdziecie jego test. Po całym dniu noszenia praktycznie nic się z nim nie działo, więc fantastyczny podkład. Hit, który odkryłam dzięki Wam, bo to Wy polecaliście mi ten podkład bardzo gorąco i jest to Better Than Perfect od Eveline. I faktycznie jest to niedrogi podkład, który wygląda na cerze prześlicznie, bardzo upiększa, daje takie lekko nawilżające wykończenie, ale ma też dobre krycie, więc wyrównuje się koloryt, wszystko przepięknie. On się pięknie na cerze układa, pięknie się trzyma. Wygląda naprawdę jak znacznie droższy podkład. Jeśli szukamy czegoś bardziej matującego, to bardzo polecam Wam Match Me od Hyun Smooth and Matte Foundation. Fantastyczny podkład, który daje faktycznie bardziej matowe wykończenie. Nie jest ono takie bardzo pudrowe, płaskie, ale jednak bardziej w kierunku matowym, więc będzie ładnie wyglądał na skórze tłustej, która ma jakąś teksturę, jakieś wypryski, rozszerzone pory, bo to wszystko zostaje ładnie zniwelowane. Nie jest to podkład, który zasusza nam cerę, że bardzo mocno wysusza i buzia się nie będzie błyszczała tam po kilku godzinach. Delikatnie będzie, ale na pewno mniej niż przy tych wszystkich nawilżających formułach. Niemniej utrzymuje się bardzo ładnie, wygląda przepięknie jak znacznie droższy podkład na cerze, więc na pewno jest wart Waszego zainteresowania. Ja bardzo lubiłam. To był taki też podkład, któremu mogłam zaufać, że wiedziałam, że on będzie dobrze na mojej cerze wyglądał, że nie zrobi mi żadnych jakichś maziaków, czegoś brzydkiego na cerze, więc bardzo fajny podkład. Oczywiście muszę wspomnieć o Claresa Doll Up. Wspaniały podkład, który tutaj już jest wyzerowany, zdenkowany, zobaczcie. Właśnie wyciągnęłam go z mojego projektu denko makijażowego. Przepiękny, jest po prostu przepiękny, nieraz polecałam go na moich kursach indywidualnych, bo on po prostu robi efekt luksusowy na cerze. Daje nawilżające wykończenie, ładne krycie, ale też nie jest taki bardzo rozświetlający, że ta buzia aż się błyszczy, jakby była spocona. To jest takie subtelnie kremowe wykończenie, bardziej bym powiedziała. Nie zostawia żadnych smug, żadnych brzydkich śladów, nie podkreśla suchych skórek, no wygląda naprawdę luksusowo. Fantastyczny podkład. I przechodzimy do korektorów, też może zacznę od tego droższego. Jest to również Lancome Teint Idole Ultra Wear. Można powiedzieć, że to jest taki komplecik, ale to też jest fantastyczny korektor. Ma bardzo ładne krycie, ale wygląda pod okiem niesamowicie naturalnie. Jest taki luksusowy, no po prostu czuć tą luksusowość w nim, ale właśnie zazwyczaj te luksusowe korektory, one mają to w sobie, że to krycie nie jest zbyt mocne na rzecz właśnie takiego naturalnego wykończenia. A ten powiedziałam, że ma jedno i drugie, że i fajnie kryje, ale też bardzo ładnie wygląda pod okiem, ładnie się utrzymuje i jest po prostu przepiękny. Mam też dwa korektory w pędzelkach. W życiu bym się nie spodziewała, że pojawią się tutaj w tym zestawieniu, ale jednak wspaniały
Wspaniały, godny Waszego zainteresowania, godny polecenia korektor Expert rozświetlający z Glam Shopu w formie takiego pędzelka. Fenomenalny produkt, niesamowicie prezentuje się pod okiem. Krycie ma średnie, lekkie do średniego, ale za to jest kompletnie niewidoczny na skórze pod oczami. Robi taki efekt drugiej skóry, nie zbiera się w zmarszczkach, no wygląda po prostu prześlicznie. Dosłownie jak luksusowy produkt, który mamy za znacznie niższą cenę. Wspaniały produkt dla kobiet dojrzałych, które mają nieco więcej zmarszczek pod oczami i nie chcą ich podkreślać. To jest hit tego roku, ewidentny hit. Bardzo fajnie sprawdził mi się również korektor w pędzelku, tym razem ze Stars from the Stars. Ten ma troszeczkę mocniejsze krycie od tego z Glam Shopu, bo jest to kamuflujący korektor. I właśnie tutaj mamy fajne połączenie takiego ładnego, naturalnego wykończenia, ale jednak mocniejszego krycia. Też bardzo fajnie mi się sprawdzał, ładnie się utrzymywał, nie podkreślał suchości pod oczami czy zmarszczek. Naprawdę fajny korektor za bardzo przystępną cenę, także to są moje tegoroczne hity. Przechodzimy do pudrów. Oj, to był dobry pudrowy rok. Niestety większość z nich jest nieco wyższa cenowo, więc zaczniemy sobie od tej najtańszej opcji. Fantastyczny puder z Glam Shopu Voalka. Jeżeli szukacie pudru rozświetlającego, ale takiego, który nie będzie wyglądał jak rozświetlacz, który da nam efekt takiej naturalnej, zdrowej, nieprzypudrowanej cery, który delikatnie rozświetli, ale właśnie nie w taki sposób jak rozświetlacz, jak jakieś drobinki, perła, to jest genialny puder. Można go również używać pod oko śmiało, aczkolwiek wyszła też wersja pod oczy, natomiast ta i tak się pod oczy nadaje. Jeżeli chodzi o rozświetlające pudry, to jest mój jedyny wybór, bo po prostu robi piękną cerę, bez podkreślania tekstury, bez efektu rozświetlacza, bez tej takiej sztuczności zbyt intensywnie błyszczącej. Myślę, że jakbym miała omieść sobie całą twarz tym pudrem, to jeszcze by to wyglądało dobrze. Oczywiście u mnie strefa T mocno się przytłuszcza, więc zazwyczaj tego jednak nie robię, ale no luksusowe wykończenie, takie naprawdę mądre, klasyczne, eleganckie. Tak, jestem na bardzo duży tak. Puder, który sprawdzał się najlepiej na mojej skórze, to Dr. Irena Eris Matte and Blur. Niesamowicie jakościowy puder, który fantastycznie wygładza teksturę. Po prostu pory przy nim znikają całkowicie. Robi niesamowity blur, ale też fantastycznie utrwala makijaż i przy cerach tłustych, które naprawdę się przetłuszczają, on robi robotę. Jeżeli omieciemy sobie, wklepiemy puszkiem ten puder, to ten mat jest znacznie przedłużony i to widać i to czuć, że jest po prostu różnica przy tym pudrze. Jeżeli zrobimy sobie jeszcze dodatkowo jakiś baking delikatny gdzieś tam w tych najtrudniejszych miejscach, to naprawdę utrzyma się przy nawet super tłustych cerach, utrzyma się bez najmniejszego problemu całą jakąś, wiecie, wielką imprezę. Fantastyczny puder, jakościowy i skuteczny. I kolejny puder od Dr. Ireny Eris, tym razem Smooth and Blur, taki prasowany. I tak jak ten był takim bardzo mocno matującym pudrem, ten też zmatowi nam podkład, ale on nie będzie mocno tak wysuszał cery i matowił na wiele godzin. Jeżeli macie tłustą cerę, to zdecydowanie polecam ten. Jeżeli suchą, dojrzałą, normalną, to ten będzie lepszy. I jest to wspaniale wygładzający puder, który też robi niesamowity po prostu blur. Jeżeli macie rozszerzone pory widoczne, to on robi po prostu przepiękne wygładzenie. Bardzo ładnie też utrwala makijaż, cera wydaje się na taką piękna, gładka, jakby była sfotoshopowana. To jest właśnie efekt Photoshopa w kompakcie. Używałam też na cerach dojrzałych, na mojej mamie, na Dorocie, którą mogliście ostatnio oglądać na kanale i prezentuje się przepięknie. Nawet nakładałam u Doroty troszkę pod oko i wyglądał wciąż pięknie, także naprawdę bardzo fajna formuła. Jeśli chcielibyście kiedykolwiek zainwestować w naprawdę świetnej jakości pudry, to te dwa są po prostu genialne. I ostatni, który również bardzo mnie urzekł w tym roku, to jest Blotting Powder od LH Cosmetics, czyli
od Lindy Halbrecht. Jest to również prasowany puder, co bardzo mnie cieszy, bo wiecie, z tymi prasowanymi to jest tak zawsze średnio, a jednak fajnie mieć taki prasowany, bo i fajne do podróży, przydają się po prostu. Takie prasowane są bardzo wygodne w użytkowaniu, a w tym roku udało mi się odkryć aż 2 niesamowite pudry. Wracając do tego, przepiękna, również wygładzająca, blurująca formuła. On ma tą technologię Absolite, która ma pochłaniać sebum w trochę inny sposób niż takie klasyczne pudry, po prostu, które mają tylko i wyłącznie talk. I faktycznie bardzo ładnie wygładza, bluruje cerę i ten mat jest utrzymany nieco dłużej. Porównując te dwa, to zdecydowanie Irena Eris utrzyma mat znacznie dłużej. Ten nie jest aż taki turbo matujący, wysuszający, ale przez to myślę, że może fajnie się nadawać nie tylko dla cer tłustych, ale właśnie dla tych normalnych, dojrzałych, suchych, które lubią po prostu mieć matowe wykończenie, ale nie potrzebują aż takiego, wiecie, zasuszania, bo ten jest aż taki naprawdę porządnie działający przy mega tłustych cerach. Ten będzie trochę łagodniejszy, przy bardzo tłustych cerach cera będzie się wyświecała, ale fantastycznie utrwala, matowi, wygładza. Przepiękny, przepiękny puder i mega wygodna forma, opakowanie tutaj z puszkiem, także fantastyczny puder. Przechodzimy do bronzerów, róży i rozświetlaczy. Myślę, że nikogo nie zdziwi pojawienie się w kategorii bronzerów bronzera od dr Ireny Eris, bo nie dość, że był on w moim Project Pen i używałam go przez cały rok, praktycznie non-stop, kilka razy w tygodniu i jakby on wciąż mi się nie znudził. To znaczy, wiecie, fajnie jest poużywać sobie czegoś innego, ale za każdym razem jak go używałam, to i tak miałam przyjemność z jego używania. Jest mega, mega dobrym produktem. Uwielbiam to, jak on po prostu sam się rozprowadza na cerze i jego odcień jest po prostu idealny. Tu nie jest ani rudość, ani jakaś szarość, to jest po prostu tak mądry odcień, taki oliwkowo-brzoskwiniowy. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam. Jak widzicie, używałam go cały rok i nawet nie dosięgnęłam dna i z tego powodu jest mi bardzo smutno, ale mimo wszystko kosmetyk jest naprawdę fantastyczny. Drugim ulubionym bronzerem okazał się być Infinity Bronzer od LH Cosmetics. Ja mam w odcieniu Beyond i to też jest fantastyczny bronzer. Ma fajną formułę, delikatnie satynową. Może tutaj będzie widać, że on subtelnie odbija światło, ale to nie jest absolutnie żadne rozświetlenie. To jest po prostu taka subtelna satyna, która wygląda bardzo naturalnie na skórze, ładnie pracuje ze światłem, więc nie jest taką plamą koloru. Fantastyczny odcień. Formuła, którą pracuje się fenomenalnie, bo ona rozciera się sama. Bardzo, bardzo dobry produkt. Odpowiada mi to opakowanko. Leciutkie, z lusterkiem, kartonowe. Coś pięknego. Fantastyczne bronzery, zdecydowanie warte polecenia. Już 2 razy zaglądałam jeszcze raz do szuflady z bronzerami, żeby upewnić się, czy na pewno nie mam nic kremowego do polecenia i powiem Wam, że jakoś nic specjalnie mnie nie zachwyciło. W tym roku było dużo dobrych bronzerów, takich naprawdę fajnych, którymi się fajnie pracowało, ale myślę, że wciąż moim ulubionym jest ten bronzer z Glam Shopu w odcieniu Zimna Oliwka. Ja nie pamiętam, czy ja go Wam już polecałam, czy nie na tego typu odcinkach, ale jest to moim zdaniem najlepszy bronzer, jaki używałam w tym roku. Ta formuła jest kremowa, taka klasyczna, troszeczkę bardziej gęsta, ale też nie jest ani mocno rozświetlający, ani turbo zastygający, robiący nam jakieś tutaj plamy, ślady. Odcień jest przepiękny i to był chyba mój ulubiony bronzer. Właśnie wróciłam sobie do niego niedawno i przypomniałam sobie, jaki to jest dobry bronzer. Także kremowy bronzer z Glam Shopu Zimna Oliwka też poleca się. róże i tutaj też mam fantastyczne produkty. Zacznijmy sobie od RMS Beauty. To jest moje pierwsze spotkanie z tą firmą, z tą marką i wiemy już, że nie ostatnie, bo ten róż to jest po prostu obłęd. To jest Redimension Hydra Powder Blush. Ja mam w odcieniu Kir Royal i jest to przepiękny odcień, bardzo zdrowy, bardzo pięknie prezentujący się na policzku. No i sama formuła. Oni tutaj gdzieś chyba napisali, albo gdzieś czytałam w opisie, że to ma być taki wręcz gel to powder. To jest normalna prasowana formuła, ale ona daje na policzku wrażenie, jakby była kremowa. W sensie w dotyku, w aplikacji jest jak sucha, ale wykończenie daje, jakby był to kremowy produkt, jakiś taki właśnie żelowy albo coś w tym stylu, bo tak pięknie się wtapia w skórę, tak pięknie ją komplementuje, daje takie leciutko satynowe, rozświetlające wręcz wykończenie, ale to rozświetlenie jest takie bardziej jakby było nawilżone, a nie napakowane perłą czy czymś błyszczącym, jeśli wiecie, o co mi chodzi. No
fantastyczna formuła, naprawdę warta wypróbowania. Myślę, że z taką formułą dawno się nie spotkałam, z czymś takim tak oryginalnym, więc no to jest absolutny hit i fenomenalny produkt. Ja się w nim zakochałam, ale w szczególności polecam Cerom w wieku vintage. Ukochałam sobie w tym roku również paletkę 30s z Glam Shopu. To jest paletka, która wyszła w kolekcji Złota Era, dobrze mówię? I tutaj mamy trzy róże i jeden rozświetlacz. I tutaj mamy 2 kremowe i 1 suchy i wszystkie te 3 po prostu uwielbiam. Rozświetlacz też jak najbardziej, ale tutaj skupiamy się na różach i uwielbiam wszystkie z nich. Ten daje taki piękny, zdrowy rumieniec, taki po prostu jakbyśmy wyszli na spacer taki mroźny, albo po prostu się zgrzali w słoneczku, no piękny. Ten daje efekt czegoś pomiędzy różem a takim opaleniem, jakbyśmy właśnie troszkę opalali się na słońcu. Mamy takie trochę opaloną, troszkę zaróżowioną buzię właśnie od słońca, a tutaj taki piękny brzoskwiniowo-złoty odcień, taki komplementujący, świeży, taki mega dziewczęcy. Fantastyczna paletka, te 2 formuły są kremowe i bardzo przyjemne, fajnie się nimi pracuje, bez najmniejszego problemu. Tu jest taka klasyczna matowa, sucha i też bardzo fajna, niedużo, bo jest dosyć intensywna, ale też daje przepiękny efekt. Pokochałam również duo od LH Cosmetics, to jest Duo Dimension i ja mam odcień Element, bo jest kilka różnych rodzajów, ja mam takie połączenie chłodniejszego i cieplejszego, tam też są jakieś tam brzoskwiniowe, jeszcze jakieś inne. Fantastyczna formuła, taka troszeczkę satynowa, ona mi trochę przypomina te róże, które były w paletce LH Cosmetics tej Infinity, bo tam też one były takie lekko satynowe, więc fajnie pracują z policzkiem, wyglądają bardzo świeżo i zdrowo, ale też nie są na tyle błyszczące, żeby podkreślać teksturę. Więc wyglądają po prostu jak taki zdrowy, soczysty, juicy policzek. Przepiękne i te odcienie są fantastyczne. Mimo że ten wydaje się naprawdę chłodny, to bardzo ładnie wygląda na mojej skórze. Nie mam z nim najmniejszego problemu, że jest coś tam się tutaj gryzie. No i ten jest troszeczkę cieplejszy. Oba są przepiękne. W ogóle te duo jest fantastyczne. Ta formuła jest też godna Waszego zainteresowania. Ja wiecie, jak zauważyliście, lubię takie leciutko satynowe wykończenia, ale niezbyt błyszczące. I to jest właśnie taka formuła, jaką lubię. No i mega wygodnie się nią pracuje, bo rozciera się sama. Następnie paletka, która jest połączeniem ulubionego różu i ulubionego rozświetlacza. Jest to paletka Viva z Glam Shopu i ten róż jest niesamowity. On daje efekt prawdziwego różu. No bo wiecie, te wszystkie takie brzoskwinki, jakieś fioleciki, łososie, no my się tak nie różowimy na ten kolor, prawda? A na taki kolor właśnie się różowimy, bo to jest kolor po prostu tych żyłek krwionośnych, naczyń krwionośnych, które są pod naszą skórą, które się rozszerzają i dają efekt rumieńca. To jest właśnie kolor taki mega organiczny dla naszego ciała i wygląda przepięknie, mega zdrowo i wręcz wbrew pozorom bardzo uniwersalny, bo często pokazywałam na szkoleniach ten róż i wielu klientkom mega pasował, więc jest fantastyczny. Troszeczkę mi przypomina tą glukozę, ale widzicie, że jednak są troszeczkę od siebie różne, nie? No i płynnie przechodzimy do ulubionych rozświetlaczy. Powiem Wam, że ta formuła mnie totalnie zauroczyła w tym roku, bo to jest coś niby kremowy, ale nie wyglądający jakoś tak mokro. No wygląda mega zdrowo. Zresztą ten odcień jest przepiękny. Tutaj w ogóle widzę, że on jest taki różowy, jakby zielonkawy wręcz, ale on tak tutaj normalnie jest właśnie taki złoto-różowy. Formuła, która nie podkreśla tekstury, którą używałam na dojrzałych cerach nawet, które miały tutaj zmarszczki i kompletnie nie podkreślał zmarszczek. On, powiedziałam, że wręcz miał takie wygładzające właściwości, takie blurujące, że ta skóra była taka wyblurowana, jakby miękka, jakby po prostu zmazana gumką do ścierania, ale jednocześnie lśniąca, błyszcząca. Przywracaliśmy tym produktem efekt takiej nieprzypudrowanej, nawilżonej cery. Bardzo fajny, wyważony, nie rozświetlasz po prostu jak petarda, jak kosmos, jak po prostu gwiazdy na niebie, tylko taki zdrowy, elegancki w stylu high-end. I mega wygodny do aplikacji, bo wystarczyło wziąć troszeczkę, tutaj sobie wklepać i no po prostu genialny produkt, fantastyczne duo i róż i rozświetlacz.
coś pięknego. Mua. No i mam jeszcze dwa rozświetlacze i muszę koniecznie wspomnieć o tym, który powstał we współpracy z Ewą Red Lipstick Monster i Belle. Jest to rozświetlacz, on tu mi się przekręcił, czy mi się wydaje? A może nie? Jest to rozświetlacz o dwóch kolorach, bardziej taki różowo-niebieskawy i złoto-brzoskwiniowo-różowy. Fantastyczny, dający efekt masy drobinek, więc też taki mega oryginalny efekt. No i te kolory, które po prostu robią robotę przy bardziej artystycznych makijażach, kiedy chcemy wyrazić siebie, swoją osobowość. Bardzo podoba mi się właśnie ta drobinkowość, bo dzięki temu, że jest to drobinkowy rozświetlacz, to on leży na skórze bardzo cieniutko. Tak zawsze mówię o tym, żeby leżało coś cieniutko, bo ja nie lubię tych rozświetlaczy, które są takie mega perłowe i wyglądają jak tak grubo nałożyć jakiś taki tandetnej perły i to wygląda właśnie tak trochę kiczowato. A ten drobinkowy, on leży mega cieniutko, daje piękny efekt takiej masy po prostu rozkruszonych diamencików na cerze. Wygląda przepięknie, fantastyczna formuła. No i wiecie, Belle to jest po prostu taniocha, a efekt naprawdę jakościowy. No i jeden droższy rozświetlacz, który również mnie urzekł tym, jak leży cieniutko na cerze, jest to Bobbi Brown i to się nazywa Highlighting Powder. Ja mam w odcieniu Pink Glow i to jest generalnie miniaturka i ta miniaturka jest absolutnie wystarczająca, też dający przepiękny efekt na skórze, fantastyczny i dla cer dojrzałych. Mogliście widzieć ostatnio w makijażu z Dorotą, jak robiłam ten rozświetlacz, więc i dla cer dojrzałych, i tłustych, i tych, które mają teksturę, i dla cer suchych wygląda pięknie, bo właśnie leży bardzo cieniutko pod palcem, czujemy takie subtelne ślizganie żadnej grubej, ciężkiej, tłustej perły, więc też bardzo ładnie komplementujący naszą skórę rozświetlacz. I mimo, że jest tutaj nazwa Pink Glow, to on nie jest taki różowy. Jak chcecie różowy, to weźcie sobie ten, albo weźcie sobie ten, a ten daje tylko taki subtelny tint tego różu, więc nie jest takim klasycznym beżem czy złotym, tylko ma taką subtelnie różową w sobie drobineczkę. No, wygląda bardzo zdrowo, bardzo ekskluzywnie i właśnie jak chcę, żeby na skórze mieć efekt takiej nawilżonej skóry, subtelnie rozświetlonej, a nie jakby tutaj była nawalona jakaś perła, to sięgam właśnie po ten rozświetlacz. Jest fenomenalny. Przechodzimy sobie do kosmetyków do oczu. Zacznę od brwi. Najlepszy żel w tym roku to była Claresa True Glue i to jest w ogóle opakowanie, które wyciągnęłam z moich denek kosmetycznych. Zużyłam całkowicie fenomenalny żel, super utrwalający. Byłam mega zadowolona z tego, jak utrwalał włoski. Jak utrwalał, to po prostu na beton, nic ich nie ruszyło, więc był kompletnie niezawodny. Fantastycznym kosmetykiem okazał się być również polecany przez wszystkich pisak do brwi NYX Lift and Snatch. Ja mam w odcieniu Ash Brown, czyli 06, też fenomenalny produkt do efektu zagęszczenia naszych brwi. Jeżeli chcemy, żeby nie mieć takiego ciężkiego efektu, zbyt mocno wyrysowanego, to wystarczy pokryć nasze brwi mydełkiem bądź żelem i właśnie dorysować kilka brakujących włosków tym pisakiem. Ten pisak daje naprawdę fenomenalne, cieniuteńkie kreseczki, które mogą imitować nasze włoski. Im lżej dotkniemy do skóry, tym cieńsze te włoski mogą być, więc mamy totalną kontrolę nad efektem końcowym. Fantastyczny pisak, nie dziwię się, że tyle osób, tyle influencerów go polecało. I wrzuciłam tutaj jeszcze Freckle Pen, czyli pisak do robienia piegów Belle i Red Lipstick Monster. Uwielbiałam go, używałam bardzo często do malowania piegów w tym roku i bardzo go lubię za odcień, który jest idealnym odcieniem piegów, czymś pomiędzy, no właśnie takim ciepłym odcieniem, bo piegi zazwyczaj są ciepłe, ale jednak lekko oliwkowe, więc fajnie się wpasowywały w skórę. No i wygodna formuła, którą można było kontrolować, jeżeli chodzi o intensywność. Jeżeli zrobiliśmy sobie piegi nie odklepując, to były intensywniejsze, a wystarczyło delikatnie odklepać, żeby miały taki subtelniejszy, bardziej wtopiony w skórę efekt. Bardzo fajny pisak. Bardzo fajny pisak i też, no, dla mnie hit tego roku. Przygotowałam sobie dwie ulubione w tym roku maskary i pierwsza to była Dr. Irena Eris Extreme Volume Mascara. Już kiedyś Wam o niej mówiłam. To jest moja absolutnie ulubiona maskara, hitowa. W tym roku ją zdenkowałam, zużyłam, właśnie też wyciągnęłam ją sobie z moich denek. No, a już taka śmieszna, pozlepiana ta szczoteczka, ale to już jest, wiecie, po prostu bardzo stary produkt i zużyty. Żadna maskara nie dawała mi takiego pogrubienia i
takiego efektu volume jak ta maskara. I to dosłownie przy kilku pociągnięciach miałam mega zagęszczone, takie puszyste brwi, rzęsy, już mi się po prostu wszystko myli. No jest po prostu genialna. I chociaż ja nie jestem jakąś wielką zwolenniczką kupowania drogich maskar, bo wydaje mi się, że tanimi też można zrobić fajny efekt na rzęsach, tak tą po prostu uwielbiałam. Mam jedną sztukę w zapasie i jak pozużywam te, co mam pootwierane, to wrócę do niej, bo jest po prostu genialna. Bardzo podpasowała mi również w tym roku Sky High z Maybelline. Ja używam w odcieniu brązowym. Jest to fenomenalna maskara, już o bardziej wydłużającym efekcie, ale to, co w niej uwielbiam, to, że się nie odbija na powiece, nie kruszy, nie rozmazuje. Tak samo jak zresztą ta oczywiście, bo to jest kryterium, absolutny taki wymóg mój, jeżeli chodzi o maskary. Nie mogą mi tego robić, a mam tendencję do odbijania się maskary w tym miejscu. No ta maskara daje naprawdę bardzo ładny, wydłużający efekt, a teraz jak już ją mam tam z, nie wiem, z 2-3 miesiące, to już jest na tyle gęsta, że też daje mi fajną objętość. Mogę ją sobie tak, wiecie, fajnie zbudować, żeby ta gęstość też była uzyskana tą maskarą. No i ten brązowy odcień fenomenalny. Może nie jest z daleka widoczny jak jakby to był taki brąz, ale daje bardziej subtelny i miękki efekt w porównaniu do maskar czarnych, więc bardzo fajna maskara, gdzie potrzebujesz czegoś trwałego i ładnie wydłużającego rzęsy. No i przechodzimy do paletek, do cieni. Może zaczniemy sobie od pojedynczego cienia. W sumie ciężko to nazwać cieniem, bo to jest teoretycznie rozświetlacz. Jest to Vibo Do Whatever Makes You Shine Highlighter i to ma być trochę na zasadzie tego Glitter Bomb od Fenty. No i widzimy zresztą, że tutaj jest też taka ostra inspiracja Fenty Beauty. Ja nie używałam tego jako rozświetlacz, bo to jest po prostu za żółte, za złote, ale jako cień do powiek to jest takie piękne. Jak używałam sobie przez cały rok tej paletki i potem zaczęłam mieszać sobie z tym, to wyglądało tak pięknie przy różowych cieniach, przy brązowych, przy jakichś żółto-pomarańczowych. No, daje przepiękny efekt masy drobinek, bo on ma i taką perłową, metaliczną, właśnie taką złotą bazę, ale właśnie masę drobin, więc on na oku po prostu tak pięknie rozświetla. Fenomenalny. Wewnętrzny kącik, na środek powieki, polecanko. Trochę jestem zła, że to jest takie duże, bo wiem, że tego w życiu nie zużyję i po prostu mnóstwo tego produktu się zmarnuje, ale gdyby wypuścili takie dupeczki małe, mówiłabym, lećcie i kupujcie, bo jest naprawdę prześliczny efekt, w szczególności jak za produkt z Vibo, który jest naprawdę przystępny cenowo. No i przechodzimy do paletek i zacznijmy może po kolei, tak jak gdzieś tam je kupowałam, zdobywałam i tak dalej. I w tym roku moim hitem była Italian Spritz od Too Faced. Zakochałam się, jak tylko zobaczyłam tą paletkę. Kupiłam ją po kilku dniach zastanowienia się i nie żałuję, bo jest przepiękna, pięknie się nią pracuje, ma kolory, które uwielbiam i sięgałam po nią wiele razy w tym roku. Nie tylko wtedy, kiedy nagrywałam z nią odcinek, albo kiedy, wiecie, robiłam jedna paleta, 5 makijaży, ale też wiele razy, kiedy malowałam się na wyjście. Uwielbiam tą paletkę. Bardzo podobała mi się po prostu ta kompozycja kolorystyczna. To, że tych cieni jest sporo, one nie są może zbyt duże, więc paletka jest taka w miarę jeszcze poręczna, fajna do wzięcia na wyjazd. Brałam ją również na wyjazdy, bo ma i trochę brązów, i kolory, i maty, i błyski. Wszystko jest kompletna. Jasne kolory, ciemne, niczego więcej mi nie było potrzeba. Te błyski, większość z nich jest raczej taka ciężka, gęsta, perłowa, ale niektóre są takie bardzo delikatne, śliździutkie, jak na przykład ten czy ten, więc w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, można sobie tutaj różnie kombinować. Fenomenalna i pięknie pachnie. Absolutnym hitem tego roku okazały się paletki Cosmic Brushes. I mimo, że są to produkty, które są ciężkie do zdobycia, ponieważ są one tylko na ich stronie Cosmic Brushes i często są wykupione, wyprzedane, bo one nie są produkowane w ogromnej ilości, więc jak jest drop, to jeden dzień, dwa i po prostu już nie ma. Jak oni je tam doprodukowują, to też nie w jakiejś ogromnej ilości, więc są one dosyć ciężkie do zdobycia, ale nie żałuję, że na nie czekałam, że na nie polowałam, że je kupiłam, że była dostawa z zagranicy, że trzeba było zapłacić trochę cło, aczkolwiek niedużo, ja tam płaciłam chyba, nie wiem, 8,50. Koszty przesyłki nieważne. Fenomenalne, przepiękne paletki. To, co je wyróżnia moim zdaniem od innych, to pomijając już w ogóle design i tak dalej, to kompozycje kolorystyczne. Mam wrażenie, że na polskich premierach jest potworna nuda. W ogóle w Polsce to są produkowane tylko beżowo-brązowe paletki, nic kompletnie innego. Jeżeli są kolorowe, to często są te kolory takie przypadkowe i to nie mówię tylko o polskich premierach, tylko w ogóle o paletach. A tutaj
Jak i tutaj za chwilę pokażę, wszystko jest tak przemyślane. Wszystko ze sobą pasuje, wszystko. Po prostu każdy kolor z każdym będzie wyglądał fenomenalnie. I można zrobić tutaj i makijaż neutralny, taki bezpieczny, zgaszony w brązach i możemy troszeczkę go wzbogacić o jakiś kolor. Można zrobić tylko kolorowy makijaż, używając na przykład musztardy, zieleni czy jakiegoś tam różu. Pięknie się tymi kosmetykami pracuje, fantastycznie się budują te cienie. Czuć, że to jest troszeczkę inna formuła niż te, z którymi do tej pory miałam styczność, ale jest to bardzo dobrej jakości produkt. Te maty się nie sypią, ale też pigmentacja jest taka, że fenomenalnie się buduje do naprawdę wysokiej intensywności. Błyski przepiękne, śliździutkie, coś pięknego. To jest w ogóle paletka Muse, w której zakochałam się jako pierwszej, a kiedy pojawiło się na stronie kilka sztuk tej do kupienia, to wyszła również nowość, jaką była Delicious Delights, którą też kupiłam, bo jest to paletka kolorowa, ale taka dosyć jasna, czyli powiedziałabym tęczowo-pastelowa i tutaj też wszystko jest mega przemyślane. Do każdego koloru jest odpowiedni błysk. Są jaśniejsze kolory, są ciemniejsze. Mamy piękny multichrom, więc da się zrobić i pastelowy look, i tęczowy, i nieco ciemniejszy, nawet taki wieczorowy, bo tutaj też robiłam oczywiście makijaże jedną i drugą paletką, więc zerknijcie sobie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. No i tutaj wszystko mi się w niej podoba. To, jak się nią pracuje, to jak wyglądają maty, jak błyski, jak te kolory się łączą, jak się budują, kompozycja kolorystyczna, układ, wszystko mnie tutaj zadowala w tej paletce. Więc to są naprawdę świetnej jakości palety. W tym roku wyszła jeszcze Gothic z takimi fioletami, nieco mniejsza paleta i Winter Wonderland, taka niebiesko-fioletowa, też zimowa, piękna paleta. Bardzo gorąco Wam polecam. Jakość uważam, że jest warta polowania na stronie i ściągania z zagranicy tych palet, bo są po prostu wyjątkowe i mają przepiękne kompozycje kolorystyczne. No i mamy też ładną, jedną polską premierę, która mnie zachwyciła i jest to Mio The Frog's Tale, która powstała we współpracy z Fog in the Garden. I tak się prezentuje ta paletka. Też sięgałam po nią naprawdę często, bo ma dwa brokaty, którymi genialnie się pracuje i wzbogacałam szczególnie tym takim złoto-zielonym. Wzbogacałam swoje makijaże bardzo często, jak zrobiłam jakieś zwyczajne matowe oko, dodawałam trochę tego brokaty, po prostu od razu, wyglądało to wszystko genialnie, ale też kompozycja kolorystyczna fenomenalna i spójna z twórczynią. Fajnie, że mamy tutaj jakieś takie periwinkle odcienie fioletowo-niebieskie, trochę zgniłych zieleni, brązy, ciepłe, róże, czerń do przyciemnienia, beż. Mamy wszystko, co potrzeba. I naprawdę wiele da się tą paletką zrobić, zresztą zerknijcie sobie na odcinek. Bardzo fajnie się nią pracowało. Jeżeli chodzi o jakość, uważam, że to nie jest aż taka wysoka jakość, jak na przykład tutaj pokazywałam Wam Cosmic Brushes, czy Too Faced, czy nie wiem, Glam Shop. Tymi matami naprawdę fajnie się pracuje, one ładnie się blendują, fajnie się budują, ale to nie będzie aż taka intensywność i aż taka trwałość, jak przy tamtych cieniach. Mimo to wciąż używa się jej bardzo przyjemnie, da się naprawdę wiele zrobić tą paletką i mi się pracowało nią mega przyjemnie w tym roku. I na deserek produkty do ust. Ten rok obfitował w naprawdę sporo bardzo fajnych produktów do ust. Zacznę może do czegoś, co używałam jeszcze w ubiegłym roku i wciąż uważam, że jest to jeden z najlepszych ze swojej kategorii. Jest to błyszczyk Claresa i Sugar Powder. Tutaj mam odcień 01 Flamingo, ale zużyłam cały... Jaki to był odcień? Natural, ale czy to była 2 czy 4, nie pamiętam. Natural zużyłam cały i fenomenalnie mi się sprawdził. Ja już muszę Wam opowiedzieć pewną historię, bo właśnie na koniec ubiegłego roku w grudniu pojechaliśmy z mężem w góry, no była zima, tak? I powiem Wam, że jak się szło gdzieś tam w te dolinki czy w te góry, w tym śniegu i w tym mrozie i nakłożyło się balsam do ust, to praktycznie zaraz się go zjadło, bo tu się człowiek, wiecie, wytrze się tam jakimś szalikiem czy czymś, czy pijąc ciepłą herbatkę i mega szybko było czuć to, jak usta pierzchną. Na szczęście wzięłam ze sobą ten błyszczyk i powiem Wam, że tak jak z początku nakładałam ten błyszczyk po prostu po powrocie, tak potem nakładałam go przed wyjściem i po prostu on się pięknie trzymał, bo jest taki mega nawilżający i gęsty, więc on nie zejdzie nam tak szybko jak balsam do ust nawilżający, tylko nawet tak część z niego gdzieś tam się zje, to i tak
jakaś taka delikatna warstewka zostawała na ustach. I nawet korzystał z tego błyszczyka w delikatny sposób mój mąż, bo on też po całym takim wyjściu wieczorem już czuł, że te usta są takie suche, takie spierzchnięte, takie piekące, że brał sobie trochę na palec i tak wiecie, minimalnie wklepywał, żeby tylko tak otulić usta i czuł, że to naprawdę działa, że to jest naprawdę dobre, więc no wiecie, jak mężczyzna sięga po błyszczyk, to naprawdę już musi coś znaczyć, prawda? Naprawdę fenomenalnie nawilżająca, ochronna formuła, idealna na jesień, na zimę, także tego już też zużyłam tyle, a poprzedni kolor jest zużyty całkowicie. Fenomenalna formuła i bardzo prosty skład, nieduży, a robi robotę. Nawilża, ładnie się utrzymuje, jest taki gęsty, mega przyjemny i piękny kolor. Nie mogłabym nie wspomnieć o absolutnie kultowych już kosmetykach, jakimi są winylki z Maybelline. Mam dzisiaj na ustach właśnie ten 35 Ciki i to są po prostu no, hity. To są niesamowite, bardzo unikatowe w swojej formule, oryginalne produkty, które dają nam trwałość pomadek matowych, ale błyszczące wykończenie. Więc jednocześnie one są super komfortowe na ustach. Próbuję to włożyć w jedną rękę i nie mogę. O, udało się! Bardzo przyjemne jest to, że one cały czas zostają na ustach takie nawilżające. Jak widzicie, one delikatnie będą się kleiły, no bo mają tą warstewkę koloru i tego blasku, ale przez to nie czuć tego wysuszenia, suchości, jakiegoś dyskomfortu na ustach. Fantastycznie się utrzymują, mają piękne kolory, nie mam im nic do zarzucenia, no i są po prostu bardzo oryginalne. Na takie produkty czekałam wiele lat, żeby na przykład móc nosić czerwień, ale w błyszczącym wykończeniu mieć jednocześnie trwałość. No to po prostu się nie zdarza, więc to są po prostu hity i wiem, że też skradły Wasze serca, więc cieszę się, że nie tylko ja. Mega przyjemnymi produktami okazały się również Smooth Whip z NYXa, mój ulubiony, najczęściej sięgany przeze mnie odcień to 24 Memory Foam i to są takie pomadki matowe, ale w formie pianki. One nie zastygają, takie klasyczne matowe pomadki, więc nie robią nam na ustach skorupki. Wręcz ta formuła jest taka wygładzająca, więc jak macie jakieś suche skórki czy spierzchnięte usta, to ta pomadka to wszystko jakby zniweluje wizualnie, nie będzie tego podkreślała. To nie jest formuła, która zastyga, która jest mega trwała, więc będzie się zjadała normalnie, aczkolwiek na przykład te ciemne odcienie mają lekko tintujące właściwości, więc nawet jak się zjadają, to pod spodem jest już taka delikatnie odbarwiona skóra, więc też nie ma takiego mocnego, wiecie, efektu takiej jasnej plamy. Bardzo przyjemna formuła, mega często po nią sięgałam, bo maluje się bardzo szybko, instynktownie, nawet bez lusterka po prostu tym produktem po prostu sobie po prostu robiłam. Pięknie pachną, ładnie wyglądają na ustach, wygładzają i są komfortowe jak na matowe pomadki, bo te matowe, no to wiemy, to jest zawsze skorupek, nie? A te były bardzo fajne, także polecanko. I z NYXa również fantastyczne błyszczyki Fat Oil Lip Drip. Uwielbiam te błyszczyki, takie mega gęste, mega nawilżające, o pięknych kolorach. Tutaj najczęściej sięgałam po 04, taki lekko chłodny fioletowy, po różyk Mist Cold 02 i ten brązowy z lekko metalicznym wykończeniem 06 Follow Back. Fantastyczne błyszczyki i wizualnie one po prostu wyglądają ślicznie, no co tutaj gadać. To opakowanie jest piękne, ten duży aplikatorek jest po prostu przeuroczy, mega przyjemnie się ich używa i są mega nawilżające, takie mega obklejające usta, więc fajnie otulają, nie wysuszają, bardzo przyjemne i komfortowe. Warto również wspomnieć o hicie z LH Cosmetics, czyli Fantastic Yum w odcieniu Kiss of Life. Niesamowita formuła, bardzo nawilżająca, bardzo komfortowa. Jak widzicie, w tym roku sporo tych nawilżających formuł, jednak odchodzimy od tych takich typowo matowych ust. No i to jest kosmetyk, który po prostu spełnia swe zadanie rewelacyjnie, bo i pięknie wygląda na ustach, daje takie ładne, nawilżające, świetliste wykończenie, półtransparentny kolor, więc bardzo wygodny do stosowania. Można używać solo, można używać z konturówką. Ja brałam w ogóle ten produkt również na wakacje, bo on ma SPF 25, jak się nie mylę, czy 15? Ma jakiś SPF, więc też nawet jak nie nosiłam makijażu, to mogłam sobie delikatnie pokryć usta, podkreślić ich kolor. I ta formuła jest taka niezwykła, bo ona
często takie balsamowe kosmetyki mają takie wykończenie śliskie, że tak, te usta wam się tak ślizgają i w sumie tak niekoniecznie czuć, że one coś z tymi ustami robią, że je nawilżają. A ta formuła jest taka bardziej, nie wiem, z jednej strony lekka i taka błyszcząca, taka jakby śliska, ale z drugiej strony taka gęsta, taka bardziej jak masełko, no super przyjemna na ustach, otulająca i można używać tego produktu również na policzki dla efektu takiego ładnego, rozświetlonego, nawilżonego policzka. Fantastyczna formuła, nie spotkałam się z taką i jest absolutnie warta Waszej uwagi. Ostatnim produktem, który też jest warty uwagi, to są te tafle z Glam Shopu. Ostatnio właśnie wychodzi taki trend na formułę typu melted, czyli taką, która ma formę teoretycznie szminki, ale jak tylko styka się z ustami, to się rozpuszcza i daje nam taką hybrydę między szminką a błyszczykiem. Mega coś innego po prostu, coś ciekawego, oryginalnego i dającego piękny efekt na ustach. Można używać właśnie z konturówką, jeżeli chcemy, żeby był bardziej wyrazisty, albo tak po prostu na ślepo sobie posmarować, także mega fajny. Pamiętajcie tylko, żeby nie wyciskać, to jest za dużo, bo potem nie można tego cofnąć, ale poza tym tutaj mega fajny produkt o takim luksusowym wykończeniu. No i nie myliłam się, nagadałam się tak, że aż mi jest sucho w ustach. To wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Piszcie mi, czy któreś z tych kosmetyków były Wam znane, co o nich myślicie, może Wy macie jakieś niesamowite, absolutne hity tego roku. Jeżeli tak, to podzielcie się ze mną, bo ja też chcę wiedzieć, co Wam w duszy gra. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej poleceń kosmetycznych, zachęcam do subskrypcji i zostawienia po sobie jakiegoś śladu, łapki w górę, komentarza i widzimy się w następnym odcinku, prawdopodobnie już w roku 2024. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.